Cześć, siemanko, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tarczami w BMW F10. Pytacie się, czemu nie 4.6? Dlatego, że te tarcze już leżą i leżą. Nie da się już hamować zbytnio tym samochodem, a zapewne zaraz będzie znów trasa do Wrocławia albo gdzie indziej, więc trzeba to zrobić na już. I pewnie sądzicie, że to tylko tyle w tym odcinku, ale nie, bo będzie jeszcze upalanie gruza, podniesienie mocy oraz wystrzały z wydechu w F10. Pojechaliśmy też kupić szeroką stal, czyli to, co jest potrzebne w porządnej furze do upalania. No i mieliśmy znów podróż do Częstochowy, w której, jak się domyślacie, nie oddawałem E46, tylko pojechałem kupić zestaw pod turbo, a wyszło, że poznałem jednego z drifterów, który startuje w Drift Open, no i pokazał, jak naprawdę się lata bokiem. Mierzymy, czy ta tarcza jest krzywa, czy prosta. Tamtą już zmierzyliśmy, ma odchyłu tam, nie wiem jaka tu jest podziałka. No 4 tak jakby te przedziałki, a ta tarcza dochodzi aż do tak jakby od 0 do 10. Jak widzicie, jak drży, jest cała zjechana, tam tak nie było. No był tu, o widzicie? Jest, prawie 1. Prawie 10 tak jakby, a tu chyba można do 2 maksymalnie powinien być taki odchył, że powinno być dobrze. Zobaczymy jeszcze piastę. I będzie wszystko raczej git. Zakładamy rękawiczki. EBC, break. Jest. Oto nowa tarcza. O, ta to tak. Zobaczmy na wielkość. To samo? Ta to od razu widać, że porządna. A to nie wiem, chyba trzeba zobaczyć, czy to oryginalne były, czy to były jakieś wymieniane. Pytacie się, o kurde, czemu jest skrzyneczka, a nie ma reszty rzeczy? Nie ma reszty rzeczy, bo mi się nie chce tego tu targać. A że dachu jeszcze nie ma, no to jest jak jest. Dobra. A co, one są już na złom? No jak chcesz, to mogę ci dać do kij. Do Passata mi też. Ciekawe, czy by weszły do Passata. Nie potrzebuje twój ojciec nowych tarcz? Jeszcze w chuj dobre tarcze, trochę bio. Ogólnie jest ściągacz też do tarcz, wiesz? To trzeba... Masz? O! Jest. Tu trzeba oczyścić i też zmierzyć. Jest tu takie coś jak break. Najpierw tym psikniemy. Tu też przemierzymy. Jak ma bicie, to trzeba to wymienić. Cicho to łożysko to nie chodzi. Nie wiem, czy nie jest wysypane. Nie? Jakby było rozdupcone 3 dupy. Bo to odkręcasz chyba tu. To łożysko to jest chyba... Do bania, no. Zmierzmy to, bo jak będzie krzywe, to i tak będzie trzeba jechać. Nie ma co się zastanawiać. Zmierzmy ją też. Włącz prąd. Nie może przekraczać 200 mm. Ona przekracza, zobacz. Ja wiem, że nie jest wyczyszczona, ale nawet jak wyczyścić to elegancko. 0,1, 0,2 i tu już trójkę łapie. Trójka, widzisz? No to nawet, no nie wyczyścisz tego tak. Wiesz, że co chodzi? 0,5 nawet łapie. Czyli to już jest, no trzeba jechać po piastę. Tylko ja moim zdaniem trzeba zdjąć, szybko psiknąć te, wyczyścić, psiknąć. Wiesz, o co chodzi? Kolorem? Pomalować. No jak już zdjąłem, to sobie wiesz, no, pomalować. Malowaniem to bym tego nie nazwał, ale coś takiego. Zaraz do tu psiku. No bo ja wudekiem psikam, a ja chciałem cleanerem psiknąć. Takie no jeszcze natłuszczasz. No tu są z tyłu takie zajebiście duże nimbusy, wiesz? Ale zacisk, nie? Żeby go psiknąć co nieco. Dobra, ja tam to odkręcę. W międzyczasie dobrze kręcę. Bo ja chcę przekręcić koło, żebyś trzymał zacisk, nie? Która jest godzina, Kuba? 15 po drugiej. 15 po drugiej. Powinno podejść już. Poszło jedna. Mamy ją. Tylko druga mi nie wejdzie. Czekaj, jeszcze. Przekręcę jeszcze. Dobra. Mi krętarka nie wyjdzie. Jeszcze młot. Bo jeszcze to wchodzi do środka. Totalnie za mało. Próbuj klocka podłożyć. Tutaj. Nie, z tyłu w Passacie były wkręcane. Że były, wiesz, wkręcane może. Znaczy może iść dosyć mocno. No wiesz, ja tego tutaj nie mogę zbytnio. O. No, wyżej może to trzeba. Hop. A, wchodzi. Zobacz. No. Elegancko wchodzi. Się wciśnie.
Już chyba powinny wejść. No teoretycznie go do końca wepchnąłem, zobacz. Przyjrzyj się. Czekaj, wyjmę to. Może i być do końca. Następująco trzeba by zrobić najlepiej. No tu miało ręce i nogi. Jest jakaś furia. Co? A, samochód. Jak psiknę, to kurwa będzie lipa, nie? Może najpierw zobaczę, jak to psika. Zobaczmy. Dobra. Wiesz co? O, przytrzymasz karton. Psiknę, psyk, psik. Chyba. Teraz szpece powiedzą, tak się nie maluje. A co ja jestem? O, widzicie? Już mnie wkurzyliście. No może tak się nie maluje. Ale na własne potrzeby. Co to kurwa będzie patrzył? Nie jest taki brzydki ten kolor. Trochę oszojebny, ale on się ubrudzi. I też nie ma co się spuszczać, bo to jest kurwa ten zacisk. Tu tak bardzo nie chodzi. Zobacz sobie. Tu tak bardzo to nie chodzi. No, też chodzi. No, ale to się ogólnie wybijają. W tych się wybijają te dwie rzeczy. To znaczy te wahacze się często wybijają. Kurwa. Trzeba będzie średnim przykupić. Sprawa wygląda następująco, że kupiliśmy te piasty i kupiliśmy te wahacze. O kurde. To chyba trzeba będzie... A tą brechę długą? Znaczy o tego? Nie podejdzie. To może nie podejdzie tego i przedłużymy tego. No, ten pasek przeszkadza. Te strony się nie cofną. Trzeba w tą szarpać i tyle, no połamie się plastik, to się połamie. Będziemy Nie z no, tego. to lepiej go odkręcić. Tutaj do tej śruby też nie ma bardzo dostępu, no ale lepiej z tej strony ją dobrać. Gdzie go odkręcisz, jak ty go nie zdejmiesz tu? To jest aż dotąd jakoś połączony. Jest ten cały. I on tak jakby przechodzi przez ten Tak, drążek. no. Trzeba ciągnąć przez Znaczy plastik. tylko, że wiesz co, jakbyś tu może poluzował, to by go cofnął, wiesz, żeby go nie łamać. To ty wiesz o co chodzi? No może go. Z jednej strony wiesz, o to żeby się poddało, bo tu trzyma, no nie? Ręcznie tam, kurde. Nie no, piastę nową to raczej młotkiem trochę nie bardzo. Ładna piasta. Nawet czyścić nie trzeba. Dobra, starczy. Nie wiem z jaką siłą, ale chyba trochę trzeba Na maksa, no siły użyć. ile wejdzie? 3 razy To znaczy? Pewnie jest tam podane w newtonometrach. Dobra, przykręcaj czujnik. No to w sumie się powinno to zabezpieczenie wcześniej włożyć, bo teraz będzie nam to ciężko. Muszę jeszcze cofnąć, no nie? Tak. Bo tam wódekiem psiknąć, tam co będziemy rozkręcać, wiesz? A muszę jeszcze do kontrowania, nie wiem, który tam był. 21 albo 22. Ona była przecież zapalona, to ktoś zgasił. Wiesz, że są limity na prąd? Limity? Jakie limity? No jakie? No to ktoś zmieniał ten... 3 kW, widzisz? 3000 kW na rok. 3000. A później co dopłata? A później kary. To ty na pewno przekroczyłeś. Ale to jest spust oleju, co tu jest? To jest pompa jakaś. A, wspomagania. O, ciebie. Ale poszło już. To możesz tą jedną stronę przykręcić już. To Czekaj, a nie malujesz jej tu? pomaluję na tym już. Na samochodzie? No, bo to z pędzlem. Wyszedł.
No ciężko to zobaczyć, tak luzem to wiadomo, że nie ten. Nie, tam było widać jaka guma była, wiesz co? Zobacz, to kurwa. Śrubokrętem, a w tamtej pewnie nie ruszę. Poczekaj, zobaczę w nowym. Czy w nowym ruszę śrubokrętem? Nie, też ruszę. No ta jeszcze nie jest tak zła, chyba. Chuj wie. No, teoretycznie. No to w środku tu widać pęknięcie w tej gumie. Gdzie? W środku, tak po tu, z góry. No widać. Kupiłem, to trzeba by dwa. No co jeden? Jeden wymienić z drugiej strony? Teoretycznie można by było, no ale to kurwa. Znając życie by akurat bił ten, który by wiesz, na odwrót by było. No to też szumi. Tam to bardziej szumiało, ale to też szumi. Poszło. Ej, to jest fakt. Ktoś to wymieniał. A to tam też jest fakt. Tak? Okej. Dobra, chyba git. Idealnie i tak tego nie wyczyszczę. Że co chodzi? Dobra. Też tą drugą piastę? Dolną, większe dodał, tak. Przytrzymaj chwilę, bo to śrubami. Jak widać, wygląda to tak. Ładny czerwony zacisk. Tarcza ZBC. Jak będą się sprawować, to powiem dopiero jak nimi pojeżdżę, bo na razie to sam można powiedzieć nic. Ale to już jest top taka firma. Ile dałem? 4000? 4 koła, no. 4 koła. Z Łodzi kupowałem. Nie no, z Łodzi po znajomości trochę taniej. Fachowo. Srebrna. Luksusowo. Ciekawe, czy jakieś handlarze tak robią. Mówią, panie, masz nowy wydech. Nówka sztuka! Zajrzyj se pod spód. I cały nowy wydech. Nówka sztuka. To co, chociaż tak szybko nie będzie zjadać. Co niż Kuba o tej robocie? Elegancka robota, wszystko pasuje, widać tutaj zero rdzy, wszystko nowe, luks, widać, że chłopak się zna na tym, co robi. Jeszcze jak 4-6 pomaluję takimi sprayami. Tylko, że tam to chyba ciężko, bo niestety by tak nie liśniło. Rdzewiałe, tylko to jest brudne po prostu. Jak będzie ktoś za mną jechał, to będzie widział, że podobna fura. Chyba git, nie? Przesadać. Jeszcze prawie. No, usługi malarskie, jak ktoś by chciał. Świadczę. Przodu nie będziemy malować. Chyba, że wcześniej tego nie zobaczyli. Dobra, jest dobrze. Jedziemy sobie za Puławy kupić szeroką stal, Insignię, klasycznie oczywiście. W dobrych pieniądzach się odmaluje i tak dalej. No, chyba najlepsza opcja ze wszystkich też, wiecie, felgę się zostawi w razie czego. Niech se będzie na tych letnich, tu się jakieś kapcie do upalania będzie zakładać i tyle. I będzie wszystko ładnie, hej, pięknie. Monosie, Sera, Sita. Jesteśmy już na garażu, a fele wyglądają następująco. Stal. Szeroka stal. Poszerzane customy. Do pomalowania, ale tu pomalujemy. Trzeba jakąś jeszcze tutaj oponkę załatwić, bo ja mam na 18, a to jest 17. Więc raczej może być problem, nie? Ładne felgi kupiłem? A, ładne, no, mega są. Byliśmy w Pirochicie po
fajerwerki takie leciutkie, że tak powiem. Czemu tu byliśmy? Dlatego, że ma to Machony, to jest taki youtuber bodajże. Nie wiem, nie oglądam. Lepiej komuś dać zarobić z YouTube'a niż sieciówce, czyli Lidlowi albo komuś innemu. Takie jest moje zdanie. Co prawda my dużo nie kupujemy takich rzeczy i nawet nie wiedziałem, że mają oddział w Radomiu. Witam bardzo serdecznie w Gruzie w ten ładny, niedzielny poranek. Mamy Sylwester, czyli za dzień jest Nowy Rok, a my rozgrzewamy furę, żeby zobaczyć, jak ona chodzi. Kurde, szkoda, że tu nie ma manetek. By się przełączało. Samochód dogrzany troszkę, tylko troszkę. Chodzi jak zły. Chodzi jak zły! Cóż za szatan to jest. Wkurza mnie, że przebija bieg, no ale to jest automat, kurwa, no to jak ma nie przebijać biega, śmieszne. Coś tam pali gumę. Bijamy bieg. Oczywiście BMK nie służy do takiej jazdy. Po prostu sprawdzamy ją jak jeździ. Nie wiem, kto to prowadzi. Jakiś Saszka przyjechał i prowadzi tą furę. To nie jestem ja tylko głos podkładam. Siemano, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A czym się zajmiemy? Zajmiemy się MHD Tuning. Pytacie się, co to takiego jest? Już wam odpowiadam. Jeżeli macie silnik z BMW, na przykład N54, N55 i wzwyż i tak dalej, te nowe silniki w MK, to możecie sobie właśnie zrobić tak, że sobie wgracie soft. Ale zaraz wyjaśnię, jak to działa przede wszystkim. Wpinacie to do wtyczki OBD, no i tam sobie wszystko ustawiacie. No to więc wepnijmy sobie do wtyczki OBD i ustawmy. Już mamy zainstalowaną aplikację MHD. Przez adapter, który macie w OBD, musicie się połączyć z tą kostką i ona ma MHD and bla bla bla. No ale to raczej każdy wie, jak klika i się łączy jak z Wi-Fi i tyle. Jesteś połączony, wchodzisz tutaj w ich aplikację, która wygląda następująco. Tu macie licencje wszystkie i tak dalej. Możecie przywrócić wszystko do stokowych fabrycznych ustawień. Następną rzeczą, którą tutaj możecie zrobić, to jest monitorowanie. Jak jedziecie, to tu macie takie zegary i tak dalej itp., ale tu trzeba włączyć do tego zapłon, więc na razie tu nie weźmiemy. No i mamy tutaj na przykład kody błędów, jakie występują. U mnie oczywiście nie ma żadnego kodu błędu, kompletnie nic. Tu macie live ustawienia w czasie, czyli podczas lotu, czyli podczas jazdy. Możecie sobie przestawiać rzeczy. Najprostsza rzecz, możecie customowe tutaj wgrywać mapy. Z tego względu, że ja tutaj mam tylko zmienionego Church Pipe'a, nie mam ani Don't Pipe'a, ani nie mam ICK wymienionego, to ja biorę Stage 1, bo tutaj w konfiguracji Stage 1 nie trzeba niczego wymieniać, można to zrobić na basicowych częściach, które macie w samochodzie, czyli te, które macie w samochodzie. Ja wybieram 90, najlepiej na 98 to robić, ja mam 95 w baku, więc no niestety. No i tu macie wgranie mapy i tu macie opcje, które macie na przykład takie opcje jak boost, antylag, żeby się ładował, to zdjęcie limitera, włączenie start-stopu. No i tutaj też macie ustawienia burblów, strzałów z wydechu i tak dalej. Tu macie strzały z wydechu, jak widzicie. Ja mam tutaj ustawione, żeby to, tu możecie zmienić na short, long, ja mam OM-owskie, hard, agresywność, długość. Tutaj kompletnie wszystko możecie sobie ustawić. Oczywiście nie patrzcie tutaj na te ustawienia u mnie, bo ja sobie te strzały i tak dalej jeszcze nie ustawiłem i one są basicowo u mnie, kompletnie nic nie zmieniałem.
sensor temperatury jaki macie, no dużo rzeczy. Tutaj na każdy bieg można sobie zrobić oczywiście limit mocy. Proste, na razie jest prosto, no oczywiście, bo to chodzi, że ta aplikacja jest prosta, że każdy z Was może tutaj zmienić sobie co chce. Setup downpipe, ja mam stokowy, aftermarket, to jeżeli będziecie mieć po prostu, jak sobie zmienicie downpipe'a, to możecie sobie tutaj ustawić. No ja zalecam oczywiście, żeby sobie zmienić downpipe'a, zmienić intercooler i takie tam. No i wróćmy jeszcze do tych map. No i tu macie stage 1 ja mam, potem jest stage 2, jest stage 2 plus. Włożycie sobie hybrydowe turbo, to wtedy macie taką opcję. Możecie sobie z niej skorzystać. No i następną opcją fajną też jest, że możecie mieć parę map, czyli stage 1, stage 2, stage 2 plus. Biorę kamerę na głowę i pokażę Wam, jak to chodzi. Odpaliliśmy sobie go na komforcie, niech nam się chwilę rozgrzeje ten silnik. I to też jest monitorowanie z MHD, do ładowania ile mamy tutaj, PSI, wszystko się wyświetlać będzie. Tu oczywiście ja sobie tak wziąłem, ale tutaj można sobie zmienić co chcecie. Ja mam obroty silnika, tu może być też temperatura, tu każdy cylinder, wszystko kompletnie co kto chce może sobie w tym miejscu poustawiać i będzie mu się wyświetlać. Jak macie większy po prostu tablet, to tych opcji tu możecie mieć więcej. Mamy 194 stopnie Fahrenheita oleju. Co prawda jeszcze nie jest to co powinno być, ale na taką jazdę ze strzałami może być. Teraz zobaczycie, jak to brzmi. Oj. Słyszycie? I to na seryjnym downpipe'ie. To prawda, ja mam przelot, ale wiecie. I to jest tak. Jedziecie sobie i włączacie Eco, komfort. Nic Wam nie strzela. Kompletnie nic, widzicie? Weźmiecie sport. Tak trochę basowo, to zależy jak to sobie ustawi, nie? Ale mnie to cieszy. Cieszy mnie to bardzo. Te wydechy, frajdę taką sprawiałem, że to szok, nie? Jak chcesz się pobawić, załączasz sobie i masz wystrzały, nie? Czym bardziej go przypałuje, tym są większe. No to wiadomo, że to trzeba ustawić, bo to sobie sami możecie dostosować w taki sposób, jaki wy chcecie te wydechy. Czas, długość, wszystko, agresywność, czy mają być metaliczne, niemetaliczne, basowe. Wiecie, o co chodzi. Wszystko sami ustawiacie, kompletnie sami. Nikt wam tutaj nie narzuca z góry, że macie mieć to i to. Co ty zrobiłeś? Jakiś Już! Już! Mateusz! Co ty zrobiłeś? Kiedy ty to zrobiłeś? Słyszysz? To jest cichutko, bo przestawiłem teraz, bo wcześniej ustawiłem tak metalicznie, że strzelało jak Nie no, tak jest git. No dobra, ale to nie musiałeś nic wkładać tutaj? Wystarczy tylko to zainstalować? Wystarczy mieć wtyczkę, pobrać aplikację i masz. Serio? I możesz sobie Tak łatwo? Uturbiasz wtedy samochód, Ej, to po pierwsze. Nie, trochę tak przeraża mnie. Czuję się jakby było, nie wiem, więcej koni pod maską. No jest, parę koni więcej, to po pierwsze, ale zobacz, to jest najlepsze to, że jak przełączę na komfort, to jest po prostu samochód Normalnie, seryjny. tak jak było, tak? I plus wszystko jest taki plus jeszcze jest tego, że mniej pali. W każdym momencie sobie coś poprzestawiać, a nie, żeby musisz jechać do tunera, bo jednak takie wystrzały ci się nie podobają, wiesz o co chodzi. Mogę samemu coś robić w tym samochodzie, nie tylko w tym, bo to jest też do innych silników, nie tylko do tego samochodu, też do innych. Podobało mi się. Jest to fajne, przyjemne, coś innego w samochodzie się dzieje, że mamy niedzielę i święta, no to niestety nie ma jak robić na razie gruzo. Czeka na swoją kolej, żeby go rozbierać. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać i będę mógł wejść pod niego i zacząć go tam rozbierać, bla 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 itp. I wkładać jakieś części, tylko tak jak mówię, no niestety nie jest jeszcze dach skończony nad warsztatem i tak wygląda jak wygląda, że trzeba łapać takie okienka, jak nie pada, żeby dało się. Tam
Sam robić to jeszcze bym robił, ale niestety no aparat no ciężko jest, nie? Wiecie o co chodzi. No jutro może będzie fajna pogoda, to coś jutro zobaczymy. Postaram się dla was, tak jak mówię, robić te odcinki częściej, może nie jakieś nie wiadomo jakie upalania same i tak dalej, ale żebyście wy mieli co oglądać, nie? Moim zdaniem dobra opcja, żeby jednak tego było więcej. Może nie od razu, że wszystko robię po całości, tylko wiecie, po trochu do przodu. I też podziękowania tutaj dla firmy MHD Tuning, dzięki którym w końcu ten samochód odżył. Można nim jeździć, bawić się i tak dalej. Link do oferty oczywiście macie na dole zlinkowany, jeżeli ktoś chce, to może sobie wejść, zobaczyć jak to wygląda, jakie silniki to obejmuje. Też wbijcie na ich Instagrama, zobaczcie co u nich, jakie fury robią. Też zobaczymy ile faktycznie tutaj koni przybywa, ale do tego jest nam potrzebna hamownia, a hamownię dopiero mamy na za tydzień umówioną, bo niestety nie dało się wcześniej. W Radomiu są chyba tylko 2 czy 3 hamownie, więc jeszcze więcej będzie oczywiście z MHD. Jeżeli ustawię swoją mapę, jakieś inne rzeczy, to będę wrzucał między tam odcinki, to wszystko. Zobaczycie jak to będzie chodzić i mam nadzieję, że już na pewno następny odcinek będzie totalnie z E46, bo póki co nie ma jak święta też. Ten film miał wyjść dużo wcześniej, gdzie nie wiem kiedy. Czekamy na pogodę. Przyjechaliśmy znów do Częstochowy po turbo, już je kupiłem od chłopaków, ale się okazało, że mają tu fury i potrafią latać, więc zobaczymy. Gdzie startujesz? Bo ty driftujesz, tak? Drift Open i DTS. Okej. O stary, o stary, o stary, ja dupia. Powiem tak, to jest ogólnie 2-0 jakby ktoś pytał, a ja 3-0 nie potrafię tak zrobić, co on robi tym samochodem. Nie wiem ile się uczyłeś, ale... A hydro masz dołączane, czy masz oddzielne te? Tu jest układ pięty. Okej. W takim co latasz na zawodach? Takim co latam na zawodach mam jakby przód odcięty z tyłem. Okej. Mam przód pod nogą. Jak hamuję przodem, to tył nie hamuje. I tył mam tylko pod ręką. Okej. No tego jeszcze nie słyszałem. Moim zdaniem jest lepiej nauczyć się na małej mocy. Jak już polecisz małą mocą, to będzie ci łatwiej opanować dużą moc, niż od razu siadać na głęboką wodę. No nie oszukujmy się, samo zawieszenie, jakieś inne rzeczy mało nie kosztują. Pół osi, nie pół osi, to wszystko kosztuje, nie? Przywalić w jakiś krawężnik to raczej jest... Boli. A na takich zawodach, no to co, masz bandę i tyle, jedynie co możesz zderzak koniec końców chyba Teoretycznie rozwalić, tak, nie? ale jedziesz w parach. Jeden błąd No i tak. siedzisz w drugim aucie, albo drugie auto w tobie. Okej, no to o tym już nie pomyślałem. O, jest to coś, jest, ale czuć u ciebie już taki spokój, na zasadzie, że potrafisz to robić, nie? Że nie masz takich ruchów, że nie, za bardzo wychyliło tutaj coś, tylko masz już takie, wiesz kiedy podciąć, wiesz kiedy gaz tutaj, hamulec przede wszystkim. Takie jeździe spokój ratuje. Tu już jest niestety w moim przypadku ten problem, że według mnie z moim aktualnym budżetem nie jestem w stanie wejść wyżej. Okej, czyli po prostu... Już wszystko z moim budżetem już dalej nie pójdę. Okej, czyli byś musiał mieć siano, nie wiem, ze 150 koła, bo pewnie taka lepsza driftówka to tyle będzie kosztować, czy nie? Czy więcej? Samo zbudowanie samochodu to myślę, że bym to dźwignął. Ale co miesiąc powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy na zawody, no bo jednak tam nie założy się jakiś najtańszy opon, tylko musi być odpowiednia opona. Paliwo też na etanolu, jakieś półosie, nie półosie. Po prostu sponsorzy. To się robi suma. Wszystko jest możliwe w życiu, nie? Nie mówię, że nie, no po tylu latach jeszcze dalej coś tam próbuję jeździć. Dzięki wielkie stary. Żyjemy. Zajebiście było. Powiem tak, nie przejechałem się tak dawno w takim stylu. Auto za 2000. Serio to kupiłeś za 2000? Ja wydałem 28 i nic nie mam. I ma gaz. A, i czyli jest za darmo się jeździ prawie. Dokładnie, najlepiej. Oni to kupili za 2000, a ja wydałem 28 i co mam? Nic. A to też potrafi latać. Kupuję bramki po 2000, więc... To czemu akurat mi powiedziałeś, żeby kupić tam za 28? Chciałem, żebym miał jechał obejrzeć, no to pojechałem i obejrzałem, kurwa, jak dobry kolega.